No to teraz czas na body. Body. Witam wszystkich z tej strony Ulat. Jest dzisiaj piątek i nagrywamy rzeczy, jak widzicie, w warsztacie. Dzisiaj co prawda zajmiemy się tak naprawdę jedną rzeczą tylko, ale będzie to rzecz, która może zająć mi dosłownie cały dzień. Ze względu na to, że będę robił coś dla siebie i będę budował replikę kompletnie od zera. Dzisiaj mamy DMR-kę dla mnie, bo niedawno, jak widzieliście, była recenzja body od Minecrafta do SR25. Ok, to było body plusika i plusikowi też zrobiliśmy na tym replikę, robiliśmy na nim HPK. Ale ja takie body też sobie zamówiłem, żeby sobie zrobić na nim AEG. I takie body wreszcie do mnie przyszło. Nie ukrywam, że długo czekałem na to body, ale dostaliśmy je. Czyli jest to body SR25 od Minecrafta. Te bez luzów, nie retro. Na retro zrobiliśmy DSG, zresztą ten film też już był. I to jest takie body. Co prawda tutaj moja skócha, klapka miała być czarna. Nie pomyślałem, jak zaznaczałem i zostawiłem złotą. Trudno się mówi na razie. Może jakoś uda mi się dokupić jakiś inny kolor. Nie ukrywam, że chciałbym tą replikę zrobić na srebrno. No ale zobaczymy, co z tego wyniknie, jak to będzie. Na razie jest jak jest, na razie tak zostanie. Więc mamy wody i to jest część główna. Tutaj oczywiście mamy te wszystkie dodatki typu selektory ognia, zaczepy magazynków i tak dalej. Tego nie będę pokazywał, bo to już było na recenzji, więc chyba nie ma sensu za bardzo. Jak coś, to odsyłam tam do filmu, bo to idzie na boczek. Bo to będzie nam tak naprawdę potrzebne w drugiej fazie, w której będziemy składać tą replikę już w całość. I w całość replika, już jak jesteśmy przy częściach zewnętrznych, dostanie jakiś front we mloku. Mam taki front z AliExpress. No tam jest cała skrzynia części różnych. Mam od GP taki froncik, też w mloku oczywiście. Do tego pójdzie lufa Madbulla, taka biała, fajna. To jest 18-calówka. Kolby mamy G&G, to nie pamiętam jaki to jest model dokładnie. Czekajcie, że zaraz wam powiem, bo gdzieś miałem pudełko. GOS V8, przepraszam, GOS V8. Druga opcja to jest kolba Magpullowska PRS Lite, palna, żeby nie było. No i tak naprawdę z takich głównych rzeczy zewnętrznych to chyba tyle. Oczywiście jakiś tam chwyt pistoletowy typu PTS, PRS, czy ogólnie coś takiego będziemy montować. I zobaczymy, jak to wsiądzie z Gearboxem od Retro, bo z Gearboxem od Minecrafta te chwyty niekoniecznie dobrze się działy, więc to był problem. Ale to tyle, jeżeli chodzi o części zewnętrzne. Że to będziemy wam pokazywać, jak już będzie złożone, bo takie części to tam słabo to się ogląda. Ale co będziemy wkładać do środka, bo tym się dzisiaj głównie zajmiemy. Bo obstawiam, że film nie wyjdzie w jednej części, bo po prostu będzie wciup długi i niekoniecznie chcielibyście go pewnie oglądać. Zaczniemy od szkieletu, oczywiście Retro Arms. Tak, do SR25 Retro Arms jednoczęściowy. Osobiście chyba wolę już tej jest jednoczęściówki, jak się z dwuczęściówkami zacząłem męczyć. Dalej, do środka jako elektronika pójdzie Gate Titan 2. Dlaczego Titan, nie Perun? Ogólnie jestem fanem Peruna, ale czasami trzeba sprawdzić po prostu inne rzeczy i skoro mam Titana 2, to chcę go po prostu przetestować. Chcę zobaczyć, jak się będzie sprawował. Bo on ma poprawione te elementy mocno, które wykrywają spust i tak dalej. I fajnie to chodzi, naprawdę fajnie to chodzi. Ale niestety ten układ tak sobie w moim odczuciu radził sobie zawsze z warunkami atmosferycznymi, z jakimiś opadami, mgłą, wilgocią i tak dalej, mrozem. Zobaczymy, wrzucimy i zrobimy porządny test w różnych warunkach atmosferycznych, bo ja strzelam się nawet jak pada, jak leje, mi to nie przeszkadza. Więc zobaczymy, czy replice to też nie będzie przeszkadzać. Więc to będzie taki dobry stres test dla tego układu. Dodatkowo dołożymy do tego silnik. Tylko z silnikiem mam ten problem, że nie mam w tej chwili żadnego wolnego silnika. Więc na tą chwilę do testów prawdopodobnie wymontuję jakiś z mojej innej repliki i po prostu na tym będę testował. Docelowo chyba chciałem tam Chihaja 25 000 prędkości, 26 TPA wrzucić, ewentualnie 19 na 28 TPA. Zobaczymy, jak to będzie chodziło. Ja te silniki gdzieś tam sobie zamówiłem i one już do mnie jadą, więc po prostu wybiorę sobie, który będzie mi najfajniej chodził. Dalej, jak już mamy szkielet, mamy układ
elektroniczny, to oczywiście pojedziemy sobie po przekładni. Mamy łożyska od FPS Software 8 Extreme. Do tego mamy takie coś ciekawego, nowego, to jest zestaw zębatek od Begady, dedykowanych do SL25. Ja tych zębatek nigdy nie testowałem. Prezentują się dość solidnie. Zawsze na SKS-ach człowiek składał, a zobaczymy jak to się będzie sprawowało. Wrażenie robią bardzo dobre, wykonane na pierwszy rzut oka też są bardzo fajnie. No ale zobaczymy jak to faktycznie się będzie sprawowało, więc to jest kolejny element. No nie ukrywajmy, że ten bit też będzie testował kilka ciekawych nowych rozwiązań, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Może uda mi się jutro z tego postrzelać, chociaż jakiś podstawowy test zrobić. Tłok poleci któryś z dwóch. Mam Retro Arms, zobaczymy który będzie chodził lepiej. Retro Arms czarny, niby ten mocniejszy, one są wciąż drogie. Zobaczymy jak to się będzie sprawować. Dość fajny tłoczek. Ewentualnie mam klasycznego SKS-a, którego zawsze używałem. Żółciutki. Tylko tu będę musiał zęby przerabiać, szczękę. I jak już mamy tłok, to przechodzimy do pneumatyki. Czyli mamy cylinder i tutaj ciekawostka, cylinder wybrałem w typie... O Jezu, nie pamiętam litery. To jest od FPS Software cylinderek, on ma otwory. Ze względu na to, że pójdzie tutaj troszkę krótsza lufa niż zazwyczaj wstawiam, do cylindra pełnego ja dawałem lufy 595 zazwyczaj w swoich układach, ale tutaj mam lufkę, która będzie sporo krótsza, bo to jest 469, więc uznałem, że cylinderek portowany będzie to jak najbardziej spoko, bo chcę ograniczyć trochę ilość powietrza, żeby tą replikę wyciszyć w miarę możliwości, żeby nie było słuchać tego uderzenia. Potem oczywiście pomyślimy, założymy na to pewnie amplifier, ale przynajmniej zobaczymy, będziemy testować. Po takich dla własnej wiedzy chciałbym kilka rzeczy sprawdzić, po prostu. Kolejna sprawa. Jak już mamy cylinderek, to oczywiście głowica cylindra. Głowica cylindra to SHS, poleci ten taki fioletowy, to jest chyba dedykowany do G36, on bardzo ładnie siedzi w gearboxach retro i fajnie się sprawuje przy długich dyszach, więc ten fioletowy naprawdę szczerze polecam. Dalej, jak już mamy głowicę cylindra, to teraz głowicę tłoka i tutaj mamy dwie, bo mam dwie od FPS Software, mam aluminiową czarną z dużymi portami, one są bardzo fajne, ja je bardzo lubię, one są dość lekkie jak na aluminium bardzo, ale mam też drugą, mam pomówkę z airbrake'iem do wyciszenia. Chcę zobaczyć, czy to w ogóle działa, więc włożę coś takiego, zobaczymy jak to będzie działało, zobaczymy czy się nie zepsuje, bo nie ukrywam, że trochę mnie przeraża ta koncepcja, ale przy tym, że mamy o-ring prowadzący i tak dalej, to może nawet działać, więc no zobaczymy jak to się będzie sprawować, może będzie coś z tego fajnego, więc to idzie też na boczek. I co, no zostały nam dysze z pneumatyki, mam tu dysz 5, mam tu Begady, mam tutaj SHS-y, zobaczymy która będzie pasować, różne długości, coś tam sobie dopasuje, bo jak już kiedyś mówiłem, to zawsze z dyszą jest nie wiadoma, niestety, więc to mamy, więc chyba mechanikę i gearbox mamy ogarniętą, więc teraz możemy przejść do części precyzyjnej. Część precyzyjna oczywiście opierać będzie się na początku na komorze od Maxa, czerwona komora M4A, ten nowy model, nie wiem co prawda jaki dokładnie tutaj element dociskowy, chociaż nie, pewnie element dociskowy będę zdawał do standardowego dystansera i wstawię dystanser odpowiedni, bo już Wam pokazuję lufę. Lufkę, którą będziemy używać, to jest PDI 601 i to jest 469, więc stosunkowo krótka i ta lufa była u Majoneza, była na powiększeniu okna. Majonez powiększa okna i robi to bardzo profesjonalnie i trzeba tutaj przyznać, że to naprawdę zrobione jest świetnie. Okno jest pogłębione, okno jest poszerzone, ładnie wyprowadzone, wygładzone. Ja w życiu tak ładnie okno nie wyprowadziłem, po prostu nie potrafię. Więc to jest zrobione naprawdę super. I to okno jest długości, żeby Wam nie skłamać, 7 mm. Bo jest to okno stworzone typowo pod flata. Ja kiedyś jak używałem flatów, za starych czasów, testowałem sobie flaty, to nigdy nie miałem powiększonego okna i chodziło to mocno tak sobie. Więc tutaj, jako że mam powiększone okno i zrobiłem to naprawdę profesjonalnie, to ja chcę spróbować, jak będzie się to zachowywało na flacie. I mam dwa flaty, bo mam zrobionego flata przez siebie z krajtaka pomarańczowego, z mojej ulubionej gumki, oraz mam flata od Modify czarnego, też przygotowanego, tylko to już oryginalny. I zobaczymy, który będzie działał lepiej tak naprawdę. Co prawda one się głównie będą różnić kołnierzem,
bo Krytac ma bardzo krótki kołnierz, Modify ma bardzo długi kołnierz, więc zobaczymy po prostu, która będzie lepsza i która będzie lepiej kręcić kulki, ciężkie kulki, no bo tutaj docelowo ja chcę używać 45 w AEG-u, to no zobaczymy, co sobie z tym poradzi. I tak naprawdę to chyba wszystko. Tutaj oczywiście dojdą jakieś drobiazgi typu antyrewers, jakieś tam takie pierdoły. I jeszcze jakiś spust na pewno dołożymy. Ja chyba chciałem spuścik czarny, nie. Nie wiem, czy mam srebrny. Mam czerwony. W sumie to mam gdzieś złoty spust od Gate'a. Może użyję złotego spustu od Gate'a, skoro już mam od nich tytana i mam złotą klapkę, to może by to jakoś wyglądało. Więc zobaczymy jeszcze, ze spustem będę jeszcze myślał. Tak wstępnie wygląda ten build. Przepraszam, że gadam tutaj, sprzątając, ale zrobił mi się tutaj straszny chaos. Co prawda muszę znaleźć wobec tego ten spuścik od Titana, bo nie wiem, gdzie go wpierniczyłem niestety. No zobaczymy, zobaczymy. No w razie czego wstawię jakikolwiek, żeby tylko działało i zrobimy testy. Tutaj będzie optyczne wykrywanie spustu, więc nie będzie taki duży problem. No to co? Przechodzimy do blatu i próbujemy to wszystko poskładać do kupy. Cóż, do roboty. No to zaczynamy. Pierwsze co to oczywiście łożyska. Mam nadzieję, że tym razem nie będę musiał przerabiać gniazd w retro, bo to jest bardzo upierdliwe, nie ukrywam. Nie lubię tego robić, usuwać anody, bo czasami po prostu anoda, która jest tutaj nałożona, jest na tyle gruba, że te łożyska trzeba bardzo mocno wciskać. I jest to, no nie ukrywajmy, straszny problem, moim zdaniem. No i niestety jest problem. Trzeba to niestety drobnym papierkiem przejechać i zebrać anodę, żeby te łożyska weszły perfekcyjnie na swoje miejsce. Dobra, mamy porobione. Powiększono odrobinę zebrana anoda tak naprawdę z gniazd łożysk, więc możemy zająć się instalacją łożysk. Więc co, lecimy. Klej i heja. Dobra, etap pierwszy mamy za sobą. Łożyska kręcą się bez zarzutu. Teraz ładujemy tytana. Nic nie muszę wycinać, nic nie muszę wycinać, więc super. Nie ukrywajmy, że Gate ma tą fajną właściwość, znaczy i fajną i niefajną. Kable są sztywne i tak dalej, ale jak już je ułożymy, to nigdzie nam nie wylezą. Gdzie niestety przy na przykład perunie potrafią się gdzieś te kable wysunąć, wyleść. Niestety zdarza się taka sytuacja. W Gate'cie jak już je ułożymy, to już zostają tam, gdzie są. Ja tutaj chcę tylko troszkę osłabić sprężynkę spustu, więc ja ją sobie przegnę. No jeszcze muszę troszeczkę wyregulować spust, bo go używałem w innym buildzie i tam było to wszystko bardzo czuło ustawione. Ja tutaj tak nie będę chciał. No, dostawimy tak, na razie najwyżej potem sobie będę to dopasowywał jeszcze ze sprężynką. Ale dobra, układ siedzi, na razie spust wyjmiemy, żeby mi tu nie przeszkadzał. No to teraz co? Łożyska niech sobie jeszcze schną na spokojnie, nie śpieszymy się z nimi. Więc teraz może zajmiemy się pneumatyką. Ale do zdobrania pneumatyki najpierw muszę złożyć zespół komory. I teraz tak, bo ja tu mam standardowy dystans maksa. On mi nie pozwoli na wykorzystanie pełni możliwości tego okna, więc niestety on musi iść sobie stąd. Ten zespół nie. Ten zespół. Czyli do klasycznego dystansera. I jest, zobaczymy dystanser. Ja mam dystanser Promyka albo Begadi do wyboru. Zobaczmy Promyka. No Promyk się mieści w oknie bez bólu. Więc ja spróbuję użyć promykowego na razie dystansera do tego flata. I gumkę weźmiemy flata zrobionego z Krytaca. Zobaczymy jak to pyknie. On ma krótszy kołnierz, więc mniejsze ryzyko jakichś tam problemów z podawaniem, niepodawaniem. Damy odrobinkę olejku. Jeszcze wezmę sobie kulkę i sprawdzę, czy przez kołnierz wszystko ładnie przechodzi, no bo wiadomo, różnie może być. Chodź tu jakaś kuleczka. Opa.
Mam nadzieję, że nie będzie się przemieszczał. Nie powinien, bo w sumie ramię go trzyma. I sprawdzamy, czy równo dociska. Teoretycznie równiutko. Wszystko jest idealnie. No dobra. Dajemy ramię. Jak zauważycie, nie daję sprężynki tutaj pod spód, gdyż wydaje mi się ona tutaj zbędna. A moment, ośka. Nie ukrywam, że ja wolałem te ośki wkręcane niż te tutaj z tą kontrą. Docisk jest mocny, wydaje mi się, że powinien spokojnie wystarczyć, szczególnie na tak długim odcinku. Ułożone jest równo, więc wydaje mi się, że będzie git. Więc to idzie sobie teraz na boczek i będziemy dobierać teraz pneumatykę. Jeszcze popychacz potrzebuję. O kurde. Jak to mówią, szef bez butów chodzi. Ostatnio miałem popychacze i pamiętam, ale poszły do innych buildów. Mam dwa nowe od A&K i mam jeden od Classic Army. Więc tak, głowica cylindra. Jeszcze zmienię w niej zderzak pewnie, ale to za chwilkę. I sobie teraz jakąś dyszkę. Znaczy tak, zobaczmy dysza jakakolwiek na razie, bo zobaczmy sobie, jak to będzie odciągane. Czy na tym setupie będzie nam odciągało w pełni dyszę. Dysza wróci i patrzymy, czy ta prowadnica nam spełni swoje zadanie. Tak, odciągnięte jest do maksa, więc tu jest ok. Znaczy prowadnica, popychacz. Patrzmy, drugi popychacz od Classic Army. No tutaj już tak słabo nam dociąga do końca, ale też dużo nie brakuje. Ale no tutaj ja nie byłbym z tego zadowolony. Popychacz A&K dużo lepiej w tej płaszczyźnie sobie radzi. Dobra, ale to mamy dwa podejścia, więc nie jest źle. Ten popychacz idzie won, on się nie nada. Więc teraz, jak już mamy pneumatykę, wysuniemy to do maksa. Nie opiera się o oś, super, dobrze jest. Teraz przymierzymy sobie, czy sięga nam. To jest 24,3 dysza. No i nadam tak prawie, że sięga do gumeczki w maksymalnym wysunięciu. A damy 21, 24,5. I tutaj już bez problemu nam sięga. Widzicie, jak wpycham dyszę, komorę, to przesuwam lekko cały popychacz z dyszą. To powinno wystarczyć na uszczelnienie. I przy maksymalnym cofnięciu dysza jest w ogóle niewidoczna, więc jak najbardziej też z podawaniem nie przewiduje problemów. Więc dyszę mamy wybraną, cylinder mamy wybrany, głowicę cylindra też mamy wybraną. Jeszcze tylko jedną rzecz chcę przymierzyć. Jak to się ma do standardowego cylindra. Czyli tak jakbyśmy mieli cylinder typu 1. Czyli nie mogę sobie za bardzo pozwolić na zbijanie dawki. Czyli damy tutaj teraz zderzak. Ja dam zderzak miękki i cienki. Nie chcę grubego zderzaka, żeby mi tutaj też nie ograniczał ilości powietrza, jaką generuje układ. O, jak się ładnie wykleił. Więc damy zderzak od majoneza. Cienki. Zobaczymy, jak on się będzie sprawował. Używam kleju to dam do butów. Bo ostatnio mi nawet zwrócili, dlaczego używam kleju do butów. Bo jest elastyczny, wiąże bardzo mocno i bardzo szybko. I nie wyklejały mi się przy nim zderzaki, bo z wcześniejszymi cyanoakrylami miałem problem, że potrafiły się te zderzaki wykleić. Więc to był problem. Tutaj używam tego niby elastycznego i faktycznie na razie nie miałem z tym problemu żadnego, żeby gdzieś tam się coś działo tego typu. Więc to jest pozytywna zmiana. Czyli to mamy poskładane. To teraz jeszcze zobaczmy, jak będzie się to wszystko zgrywać z naszą głowicą tłoka.
Dobra, zaraz zobaczymy jak to będzie się, bo tutaj wygląda, że jest git. Tylko, że to nam zmniejszy ilość powietrza, jaką nam generuje układ, a... No ja chyba wobec tego nie skorzystam, bo ja będę potrzebował całego powietrza, jakie jest w stanie nam wygenerować ten cylinder, bo wziąłem cięty, więc niestety, ale chyba z tego zrezygnuję. Wezmę zwykłą głowicę, cylindra aluminiową. Może jakbym dał cylinder typu 0, byłoby bardziej spoko. Nie wiem, czy nie ograniczałoby to też prędkości początkowej. Dobra, to jeszcze teraz, zanim to wszystko zaczniemy działać, ja sobie przesunę te podkładki, żeby mi tu nie przeszkadzały, żebym ich nie zrzucił. Teraz to ja chciałbym sobie dobrać do tej zębatki tłok. To nie obciera. Zobaczmy jeszcze jak ono się schodzi z zębatką. Praktycznie nie ma oporu na naciągu. Nie czuję jakiejś nierównej pracy. Więc może damy szansę temu retro. Ale jeszcze zobaczymy jak z SHS-em. SHS też nie powoduje żadnych oporów tutaj. Ale SHS ma trochę więcej tańca tutaj na prowadnicach niż retro. Niedużo, ale troszkę więcej. Więc spróbujemy wstawić retro. Czy szczęka z niego wyjeżdża, czy nie? Nie, szczęka jest na sztywno, więc nie trzeba jej wklejać. Więc po prostu zakładamy głowicę i tyle. Ok. Więc praktycznie większość rzeczy mam przygotowanych. Tak, żeby to wszystko poskładać. I teraz możemy wziąć się za podkładkowanie. I sprawdzenia jak to wszystko działa. Mam nadzieję, że klej już raczej się związał, więc możemy teraz brać się za to. Pierwszy raz podkładkuję te zębatki, więc troszkę mi to zajmie, żeby to ładnie ułożyć. Mam nadzieję, że nie bardzo długo. Ok, wypodkładkowane, kręci się bardzo ładnie. No. To teraz jeszcze będziemy prawdopodobnie regulować bewela względem silnika, ale nie mam teraz silnika, więc ciężko mi tak zgadywać, więc to jeszcze pewnie będę dobierał. Ale przynajmniej ten element mamy zrobiony. Więc powoli możemy to wszystko złożyć do kupy. Ja się zastanowię właśnie jak z popychaczem. Ja popychacz... Teraz muszę zerknąć. On się w sumie luzuje mi dyszę dużo wcześniej niż będzie padał strzał z tego co widzę. Jeszcze zobaczmy czy on nie obciera o silnik, znaczy o zębatkę. Nie, ma luźno, dobra. Można to smarować, składać do kupy i robić jakiś pierwszy test. No i jeszcze włożyć to do wody w sumie dobrze było. Więc co, ja to składam, smaruję i zaraz będziemy wrzucać do korpusu. Dobra. To nasmarowane jest. Teraz zębatki. Mam tylko nadzieję, że tytan będzie sobie radził z białymi zębatkami. Bo one są błyszczące i białe. I trochę mnie martwi, czy będzie dobrze wykrywał cykle. Oczywiście ja się tutaj robiłem, wypyszczałem, a nie włączyłem nagrywania. Replikę nasmarowałem, poskładałem wszystko, dobrałem wszystkie elementy, włożyłem spust, skręciłem. Nie będę tego robił drugi raz, przepraszam was bardzo, ale po prostu nie chce mi się, nie ukrywam. Teraz robimy test tytana, bo trzeba zobaczyć czy to wszystko działa, jak to działa. Łączymy się z naszym układem, co fajnie nie musimy mieć żadnego dodatkowego urządzonka, żeby się wreszcie połączyć, co jest bardzo fajne. Wejdziemy sobie w spust. I spust, jak widzicie, w tytanie, teraz w tym nowym, działa dużo bardziej precyzyjnie, tak? Przede wszystkim możemy sobie regulować dosłownie
co kawałek czułość i pokazuj. Tak, w dowolnym miejscu. Jest to dużo precyzyjniejsze niż to, co było na tych na tych poprzednich 5 czujnikach. Tak, więc możemy sobie ustawić to naprawdę bardzo czuło i bardzo precyzyjnie. I jak zobaczycie, w odróżnieniu do Astera, bo ja miałem problem duży z Asterem zawsze, tutaj ten czujnik, to co wykrywa nam fizycznie układ w tej chwili, to praktycznie jest nieruchome. Tam są jakieś drobne ruchy czujnika, ale są minimalne. W Asterze to potrafiło skakać na pół ekranu, w zależności czy mieliśmy ich dedykowane spust czy nie. No. Więc tutaj ja zostawiam to w ten sposób, czyli mniej więcej w połowie zakresu, jaki mam ruchu spustu. Ruch spustu nie jest duży i w połowie tego zakresu mniej więcej pada mi strzał. I tak chcę, żeby zostało. Pyk. Dobra, selektor. Selektor na razie nie jest w body, więc ciężko mówić, czy działa poprawnie, a zobaczmy, czy w ogóle wykrywa. Semi, safe, semi, auto. Czyli tutaj działa ok. I jeszcze ogólne, bo teraz mamy w ogólnym mamy ogólnie 2 czujniki położenia zębatki. One są, nie wiem, czy to będzie tutaj dobrze widać. Jeden jest tu na płytce, drugi jest tu na płytce. Więc jest większa szansa, że będzie mniej to wariować i zobaczmy, czy obydwa wykrywają poprawnie. Wygląda, że wszystko działa poprawnie. Więc wstępnie wszystko jest złożone. Więc teraz muszę to wrzucić do korpusu, dać tutaj jakiś silnik i zobaczyć, jak to strzela i ewentualnie jeszcze nas czeka podkładkowanie tutaj zębatki Bevela, jeżeli coś będzie nie tak. Silniczek już mamy. Chi-Hi 25K 26 TPA. No to teraz czas na body. Body. Oczywiście najpierw trzeba przygotować samą body. Włożymy w nie przede wszystkim selektor, czy dźwignię selektora. A jeszcze jakiś pin chyba będę musiał ogarnąć. A, selektor miałem złożyć, a ja się tutaj już zabieram do roboty. Op. Mamy sprężynkę, mamy kuleczkę. Troszkę nam się tu robi znowu bałagan, niestety. Dobra. Odrobinę smaru bym tutaj chciał włożyć. Ok. Chodzi to bardzo zacnie. Fajnie klika, nie ukrywam. Jestem zadowolony. No to teraz możemy włożyć gearbox do body i zobaczyć, jak to się będzie sprawować. Tylny pin włożyliśmy. Szukamy teraz jakiegoś przedniego pina, środkowego czy spustowego, jak nazywał, tak nazywał. O, ten jest trochę za długi. O dziwo. Myślałem, że będzie za krótki. Ok, wchodzi bardzo ładnie. Tylko tutaj na sama końcówka, tam gdzie jest szorstki. Wymagało to odrobiny perswazji, ale mamy umieszczony pin środkowy, mamy pin tylny. Teraz możemy podłączyć jeszcze raz replikę do zasilania i sprawdzić, jak teraz działają selektory i ewentualnie skalibrować. Selektor jest safe. Oho. Chyba płytka nam się opiera o jakiś element body prawdopodobnie. Więc niestety wyjmujemy wszystko i jeszcze raz. Zobaczmy. Tak, ta płytka jest, widzicie, ma niżej tutaj element. Więc dlatego jest problem. Teraz już powinno być ok. Wchodzimy w selektor. Teraz mamy inną płytkę, więc może być w ogóle różnie, ale wykrywa mi tryby idealnie. Więc ja nie narzekam, nie będę tego bardziej ruszał. Co ja nie mogę sprawić auto, bo w tej replice nie mam auto. Nie jestem w stanie przestawić selektora dalej, więc zostawiam jak jest. Moim zdaniem jest ok.
Więc teraz co? Wstawimy jakąś sprężynkę, zamontujemy chwyt pistoletowy i spróbujemy coś strzelić. Hop. A tak, nie dostajemy tutaj śrubek od przykręcania tego elementu. Ok, chwyt siedzi, ale tylko tak jak pokazywałem, tutaj niestety mamy przerwę. Widzicie? No, mi to tam za bardzo nie przeszkadza. Ważne, że wszystko siedzi równo, sztywno. Silniczek w środku. Teraz ułożymy kabelki. Raz. No i zobaczymy. Dobra, skoro już mamy działające ustawienia, to teraz jeszcze zmienimy sobie w ogólnych Active Brake'a. Jest na 30%, no to byłoby ok. To nie jest prowadnica stąd, ok. To gdzie ja mam prowadnicę od tego? Co prawda nie mam pojęcia jaka to sprężyna, ale coś mocnego, to na bank. Bo tłuczę strasznie mocno. To teraz muszę złożyć resztę repliki, żeby w ogóle coś tam dmuchnąć i zobaczyć jak to faktycznie generuje energię, jak to faktycznie strzela. Więc teraz zajmiemy się składaniem reszty body. Nie wiem na ile uda mi się to pokazać, bo nie ukrywajmy, że to będzie troszkę trudniejsze, ale postaram się. Zaraz zobaczymy co z tego wyniknie. Dobra, mamy front do złożenia. Hop. Założymy na razie front od GP, podoba mi się chyba bardziej. Więc przy nim na razie zostaniemy. Zobaczymy jak to pstryknie. Więc lecimy. Co by tu... To na razie mi niepotrzebne. Jakieś śmieciuchy. Nie ukrywam, przepraszam was za bałagan, ale no... Jak się pracuje to się robi bałagan niestety. A nie chce mi się co chwila tutaj sprzątać. Podstawowa rzecz to co już pokazywałem na recenzji. Ta lufa niekoniecznie chce tutaj wchodzić. Widzicie? Tak środkowy ten element wchodzi bez bólu na swoje miejsce. Tak boczne są lekko szersze w lufie od Madbulla. Więc trzeba albo poszerzyć te otwory tutaj, albo zwęzić te bolce tutaj. Ja osobiście wolę poszerzyć te otwory, bo po prostu robi się to łatwiej. Bo jest lepszy do nich dostęp, bo zeszlifowanie tego będzie po prostu trudne. No i gitka będzie taka, bardzo ładna. Zobacz. Dobra, bo ja nagrywam, nie? O, przepraszam. Trochę popracowałem pilniczkiem i teraz to wszystko już wchodzi na swoje miejsce, tak jak powinno. Jestem zadowolony. Lufa daje siedzi fajnie na środeczku, nie ma tutaj problemu, więc chwila roboty jest zrobione. Tak naprawdę głównie wystarczyło zdjąć anodę. Anody są po prostu w Minecrafcie dość grube. I teraz tak, kolejna rzecz. Mamy tą klapkę, która się nam sama zamyka. I powiem wam szczerze, biegam z czymś takim w swoim tym buildzie na bazie retro. I niestety jest to strasznie upierdliwe, bo rękawiczką nie otworzysz tej klapki. Z paznokciem jest to trudne. Więc ja osobiście zaraz przełożę tak, żeby ta sprężynka nam otwierała klapkę. Zamiast jej domykać. Po prostu tak wolę. Już jest kwestia bardzo indywidualna. I tutaj uwaga, żeby rozmontować ten system. Tutaj mamy pierścień zegera. Go trzeba sobie leciutko podważyć i wyjąć. O, on wyskakuje. Tak. I teraz możemy sobie powolutku wypchnąć tą ośkę, którą tutaj mamy. Co prawda nie ukrywam, że to może być trudne ze względu na to, że ciężko ją złapać. Nie ma za bardzo na niej dostępu. O, udało się. O, ja nie wysuwam jej do końca ze względu na to, że mi wystarczy tylko tyle, żeby przełożyć sprężynkę. I sprężynka ma mi otwierać klapkę. Więc sprężynkę damy sobie tak.
Muszę ją bardziej napiąć. Jest trudniejsze niż się wydaje. W teorii. Hop. I mamy klapkę, która nam się otwiera sama. Która wiadomo w tym momencie nigdy nie będzie zamknięta. Bo ona nie ma zatrzasku. Ale dla mnie to jest spoko. Ja tak nawet wolę. Chłopaki, z którymi gram, wiedzą, że mnie bardzo wkurza, jak ktoś mi klapkę zamyka. Ja chcę ją mieć zawsze otwartą. Wklepać na swoje miejsce. I mamy zrobione. Dobra. Czyli jak to mamy, to teraz ja muszę założyć tutaj pierścień mocujący, znaczy front. Mam tutaj w zestawie, mam jakieś tam pojedyncze jeszcze pierścionki osiujące, ale dosłownie chyba 2 mi zostały w tej chwili. Mam nadzieję, że to wystarczy. Blok gazowy, o, tak to się nazywa. Hop. Bo przez niego nie przejdzie mi oczywiście śruba. No i cóż, lecimy. Skręcamy. No i jak nam to wychodzi? To wychodzi nam, że jeszcze nam trochę brakuje. Nie wiem, czy ja jestem w stanie to mocniej dokręcić. Damy podkładkę. Zobaczmy. Minimalnie nam brakuje, więc ja wydaje mi się, że będę w stanie to docisnąć. Po prostu używając do tego już przykręconego frontu. Więc ja sobie, bo tutaj nie mamy żadnego uchwytu na klucz chyba. Chyba że użyjemy tych otworów, żeby leciutko to docisnąć. Rura gazowa niby wchodzi, ale ma tutaj bardzo mało miejsca, jak widzicie. Ja muszę ją doginać. Ale zostawię ją. Dognę ją i wpasuję. Niech se jest. Hop. Może nie wygląda to ładnie z daleka, ale ja ją potem może nad tym trochę posiedzę. Ten pierścień jest po prostu troszkę większy chyba niż standardowo. No to teraz znowu froncik. Opa. I mamy skręcone. To teraz możemy złożyć to do kupy, włożyć tutaj komorę z lufą. Zobaczmy, jak to się w ogóle osadzi. Opiera się na o-ringu, więc super. Bierzemy nasz zespół. O, mamy złożone. Co prawda, tak jak widzicie, bez zaczepu magazynka, bez boltkacza i tak dalej, ale do pierwszych testów wystarczy, żeby przetestować. Lufa wewnętrzna kończy się króciutko przed lufą zewnętrzną, przed końcem lufy zewnętrznej, więc spoko, idealnie. Więc teraz ja to sobie skręcę i zobaczymy, co nam powie chrono. Ale to jest sztywniutkie. No, pierwsze testy na chrono mamy. Mamy około 2,5 Joula. 2,45, 2,5. Tak mniej więcej dmucha mi na kulkach 0,4, na jakich testowałem. Jest jeszcze jeden problem, bo nie mamy tak naprawdę blokady spustu, bo tu jest semi, tu jest semi. Więc ja muszę przejść do kalibracji spustu. Połącz mi z nim. Przechodzimy do kalibracji. Tak, skalibruj ponownie i tak. Ustaw na save, czyli w ten sposób. I kliknij dalej. Ustaw na semi. I kliknij dalej. I ustaw na auto. I tego właśnie nie byłbym w stanie zrobić. I kliknij dalej.
Ok, kalibracja przyszła auto, semi i safe. I safe jest nawet w kilku pozycjach, więc nie będzie tego problemu. Semi i safe. No i teraz działa to poprawnie. Wcześniej jak tutaj ruszałem, to gdzieś mi tam przeskakiwały te tryby. Teraz jest ok. I składamy repliczkę do końca, tak? Czyli zakładamy wszystkie te dodatkowe manipulatory. Zakładamy jakiś tłumik płomienia, zakładamy kolbę. I co? I to testujemy, jak to strzela, bo to, co mnie teraz bardzo mocno zastanawia, jak działa hopek, bo tego nie jestem w stanie sprawdzić. Nawet nie wiem, czy te ustawienia teraz, które zrobiłem tak pi razy oko, to są na za słabo, za mocno wciśniętym hopku, czy one w ogóle dobrze trzymają kulkę, bo to jest jednak flat, ja flatów mało używałem, więc nie mam za dużego doświadczenia, więc zobaczymy, jak to będzie śmigało już w terenie. A na tą chwilę ja biorę się za składanie reszty, więc to wam zaraz pokażę i będziemy pewnie kończyć ten film na dzisiaj. Dobrze, zamontowaliśmy tłumik płomienia, włożyłem bolt catcha, włożyłem zaczep magazynka. Niestety Minecraft nie daje nam w zestawie sprężynki. Trochę szkoda, bo jak kupujemy od nich body i dostajemy te wszystkie elementy do body, no to wiadomo, nie mamy skąd tej sprężynki wziąć i to nie jest sprężynka, którą tam po prostu znajdziemy w sklepie airsoftowym. Tych sprężynek nie ma, więc tu by się autentycznie przydało. Troszkę szkoda. Teraz ja muszę dopasować tutaj kolbę i prowadnicę. Prowadnicę mam mil-spekową i przy takiej chciałem zostać, ale to też rodzi mi, widzę, pewne problemy ze względu na to, że ta blaszka nie wchodzi nam tutaj, ze względu na to, że tu mamy dość mocny wypust na tej, a tutaj mamy dość wąsko. Widzicie? I muszę to coś wymyślić, żeby to przerobić. Niestety nie mam innej blaszki tego typu, żeby to zastąpić, więc chyba po prostu zeszlifuję ten element, ale to będzie sporo pracy. Ale czasami trzeba się pomęczyć troszkę, nie? Ok, minęło 6 godzin, nawet 6,5 od kiedy zacząłem robić tą replikę i powoli chyba kończymy. Nawet nie powoli, tylko ja mam wrażenie, że przynajmniej na dzisiaj skończyłem, ponieważ replikę poskładałem. Co prawda nie pokazywałem wam, jak składam rzeczy zewnętrzne, bo był to czysty chaos. Ja tutaj wszędzie szukałem jakichś części zewnętrznych, jakichś dodatków, żeby to poskładać tak, jak będzie mi wygodnie, jak będzie mi fajnie, jak będzie mi się z tego dobrze składało, dobrze grało. I finałowo wygląda ona w ten sposób. Co prawda, wstępnie planowałem założyć inny tłumik, ale z tym takim krótkim tłumikiem wyglądało to, powiedzmy sobie szczerze mówiąc, słabo. Mi ten tłumik dodaje tutaj naprawdę uroku i naprawdę moim zdaniem ta replika wygląda dużo lepiej. Ona się w kadrze nie mieści, bo wyszła trochę długa i niestety wyszła też dość ciężka, na co zwracam uwagę, bo cały front, to wszystko, cała przednia część, zwłaszcza ze względu na ten cholerny tłumik, który waży jak 150, to naprawdę zrobiło się to bardzo ciężkie, ale wygląda kozak i nie ukrywam, że tak mi się podoba i tak na razie przynajmniej to zostawię. Cała replika w tej konfiguracji waży niecałe 5,5 kg. Więc całkiem sporo, szczególnie jak na aluminiowe body. Ale moim zdaniem jest to warte swojej wagi, powiedzmy. Tym bardziej, że mam tu już w tej wadze już mam też zamontowaną kamerę. Miałem nadzieję, że ta replika wyjdzie lżejsza, ale wyszło jak wyszło. Więc no, jest jak jest. Cóż mogę więcej powiedzieć? Repliczka na razie prezentuje się i pracuje bardzo przyjemnie. Jedyne co, to trochę grzeje mi się silnik i zastanawiam się, czego to jest przyczyna. Czy to jest wina silnika, czy może jest to wina tytana. Co prawda zmniejszyłem teraz AB, jeszcze nie testowałem na zmniejszonym AB, zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. No i cóż, no jedyna jeszcze wada to oczywiście baterię mogę mieścić tylko w prowadnicy kolby i to dosłownie tu. Bo tutaj dalej już niestety kolba ma te regulacje i tutaj już dalej nic nie wcisnę. Więc na razie jest ta kolba, ale możliwe, że z niej zrezygnuję, dam jakąś inną ze względu po prostu na pojemność do baterii. Ale na tą chwilę, na razie wszystko, skład i tak dalej mi bardzo pasuje, jestem bardzo zadowolony. Co jeszcze powiem, magazynki PTS-a, których mam 9 sztuk, wchodzą tutaj bardzo ładnie się blokują. Nie miałem też problemu z podawaniem na nich, więc liczę na to, że będzie super. Nawet nie wiem, czy nie zostawię, bo tak rozmyślałem nad zmianą zaczepu magazynka na Max Model, ale ten minecraftowy naprawdę działa tutaj świetnie. Ma bardzo mało luzu, on tu siedzi super sztywno. Wypina się bardzo ładnie.
Więc nie wiem, czy go tu po prostu nie zostawię, ze względu na to, że jak on dobrze tutaj siedzi. Więc tak to wygląda. Jutro będę testował to w terenie, zobaczę, czy to jak to w ogóle strzela. No powiem szczerze, pierwszy mój powrót do flatów od bardzo, bardzo dawna. Więc zobaczymy, jak to będzie działało. Mam nadzieję, że będzie spoko. Jedyne, nad czym się jeszcze zastanawiam, czy nie chciałbym cofnąć kamery trochę tutaj bliżej lunety, żeby też przesunąć trochę środek ciężkości na ręce. Bo w tej chwili środek ciężkości mam przed magazynkiem samym. Może nawet trochę bardziej gdzieś w tym miejscu, tak? I nie jest to idealnie pomiędzy rączkami, tak? Bo troszeczkę ciąży mi karabin bardziej na przód. Więc nad tym jeszcze będę pracował. Co prawda tu dojdzie kolba, więc trochę przeważy karabin. Znaczy tutaj do kolby oczywiście dojdzie bateria, więc jeszcze trochę przeważy tą repliczkę. Ale cóż mogę powiedzieć? Nie wiem, ile trwał ten film. Nie mam zielonego pojęcia. Nagrałem to ciągiem, nagrałem to jako jeden film. Nie wiem, czy nie będę tego jakoś ciął. Jeżeli będę to jakoś ciął, to nie wiem, nagramy jakieś przerywniki, jakieś coś, żeby to zrobić jakieś przerwy, no bo ten film może wyjść godzinny. Nie wiem, jak to wyszło. Teraz wy mi powiedzcie tak naprawdę. Dobra, jesteśmy na terenie testowym i testujemy mój nowy build. Co prawda, jak widzicie, mamy inną kolbę niż była założona, bo okazało się, że zapomniałem kilku rzeczy zabrać na dzisiejsze testy. Między innymi dedykowanej baterii do tej repliki, która musi mi wejść w prowadnicę. Miałem tylko inną dużą baterię, więc pożyczyłem po prostu kolbę od innej repliki, żeby sobie to jakoś poskładać, żeby móc to przetestować. Zmieniłem też prowadnicę od czasu, jak nagrywaliśmy film z budową. To jest prowadnica od palnego. Po prostu kupiłem palną prowadnicę, bo tylko taką znalazłem, bo zależało mi na tym, żeby była na mil-specu, bo wtedy daje mi jeszcze trochę więcej miejsca na baterię w środku w prowadnicy. Bo ta kolba, która tu jest dedykowana, nie ma praktycznie w ogóle miejsca sama w sobie, więc wszystko, co ma prąd, muszę upchnąć w prowadnicy. Więc dlatego zmieniłem prowadnicę, żeby mieć tego miejsca trochę więcej. Co gorsza, pakując się dzisiaj, zapomniałem też wziąć magazynków. Więc mam magazynek, który tak nie do końca tu pasuje. Bo Magi GNG trzeba do tej repliki troszeczkę przerabiać, troszkę poszerzać im zaczep, a ja mam tylko zwykłe. Nie wziąłem ze sobą PTS-ów, których ja używam standardowo do tej repliki, więc będziemy testować na GNG. Kulki 0,43, w tej chwili jesteśmy na 80 metrach i zobaczymy, czy jestem w stanie się spokojnie stąd wstrzelić w cel. Od razu przepraszam Was za ilość słońca i światło, boję się, że może być trochę słabo widoczne cel, ze względu po prostu na to, że jakby nie było, jest tam mocno oświetlone i kulki mogą znikać. Jak widać 80 metrów żaden problem, więc przejdziemy na 90. Co nie ukrywam, że taki chwyt z trzymaniem magazynka jest dość upierdliwy i przeszkadza. Zobaczymy, jak na 90 będzie to strzelało. Ciężkie. Jeszcze dołożyłem sobie dwójnych, żeby mi za lekko nie było. Nie wiem, może ten chwyt za magazynek jest wyjątkowo niewygodny. Dobra, nie wiem, czy nie muszę postrzelać jeszcze trochę, ze względu na to, że wyszło na to, że kamera na replice chyba nie nagrywała. Mam nadzieję, że na 80 metrów chociaż się nagrało. Nie wiem. Teraz jesteśmy na 90. Więc pozostaje mieć nadzieję, że teraz się nagra i że nie będzie wiało.
musi wystarczyć. Mam nadzieję, że coś się nagrało. Dobra, to więc możemy chyba przejść do podsumowanka. Ja to wszystko odkładam na bok i bierzemy się za nagrywanie, tylko złapię oddech. Teraz się nagrało, mam nadzieję. No to testy skończone i build ja mogę uznać też za skończone. Co prawda mechanicznie jest ok, strzela to bardzo ładnie, ja jestem zadowolony. Jedyne co to jeszcze troszkę zastanawiam się nad samą gumką hopa, bo jestem na granicy docisku i zastanawiam się, czy może z inną gumką byłoby troszkę lepiej, ale na kulkach 45-43 bez problemu daję radę strzelać z tej repiczki, więc nie wiem, czy będę jeszcze kombinował, to poprawiał. I będą jeszcze drobne zmiany co do wyglądu. Co prawda 90% już jest tutaj pozakładane, bo mamy nowy, troszeczkę krótszy tłumik niż tutaj zakładałem wcześniej. Jest to tłumik od Big Dragona z zintegrowanym tłumikiem płomienia, bo zawsze zależało mi na tym, bardziej na wyglądzie tutaj tego niż na, powiedzmy, właściwościach, więc nie zakładam tu jakichś SRS-ów, innych wyciszających tłumików, bo po prostu ten mi się bardziej podoba. Te tłumiki od SRS-a, powiem szczerze, moim zdaniem słabo wyglądały na tej replice. Replika dostała też dwójnóg, montowany na M-Locku. Taki dość fajnie, dość wygodnie rozkładany, mimo że nie jest to zwykły Harris, że po prostu pociągamy, trzeba nacisnąć tutaj z tyłu, wtedy możemy sobie schować naszą dźwignię, bądź ewentualnie pociągnąć w dół. Plus, jeżeli chcemy przedłużać, to też wystarczy, że pociągniemy za dźwigienkę i one się nam tutaj przedłużają, nóżki. I potem, żeby je schować, to po prostu je luzujemy tutaj taką przyciskiem. Więc to też zostało zamontowane. Mam już też chwyt od Strike Industries, czarny na M-Locka oraz swój taki klasyczny, tak jak ja lubię, blokadę do kciuka, bo ja trzymam replikę zawsze w ten sposób, że tutaj kładę palec, o, i tak trzymam za chwyt. Jest to mi po prostu wyjątkowo wygodny chwyt i ja w ten sposób po prostu zawsze strzelam. Więc to jest taki mój build. Do tego dostaliśmy, mamy lunetę Vortexa, ona jest na bardzo wysokim montażu, montaż Unity, tak, który ma dodatkową platformę pod kolimator. I mam tu RMR-a zamontowanego, co prawda powiem wam szczerze, troszkę nie jest to może super wygodny, żeby się do tego kolimatora składać, bo musisz się dość mocno wychylić, żeby mieć kropkę, ale daje się z niego strzelać, bo to już sprawdzałem. Mimo że replikę dalej trzymam w pionie, bo jeżeli byśmy replikę kładli na siebie, to wtedy w ogóle nie ma problemu z celowaniem, ale musicie wtedy pamiętać, że hopek nam będzie zawijał kulki w bok. Więc RMR jest użytkowy, ale nie jest tak super wygodny. Kolba PTS-a i ta kolba zostanie. Co prawda jeszcze czekam na to, ażeby mi dojechały baterie dedykowane tutaj do prowadnicy, bo kolba daje ci miejsce tylko w prowadnicy i dosłownie centymetr za prowadnicą. Dosłownie tu muszę zmieścić baterię i tutaj ta bateria mi wyląduje. Ja zamówiłem specjalnie z AliExpress 30×60 takie patyki 1300, 1400 i podobno są nawet 40×80 C takie baterie, więc zobaczymy, jak uda mi się je dostać, to pewnie też sobie takie sprawię. Mam też dźwignię od PTS-a, jest to replika Raptora, co prawda to jest dźwignia do GBB, więc niestety ona tutaj po prostu może wypaść. Mam też dźwignię od 5KU dokupioną, co prawda nie wiem, czy będę z niej korzystał. I to, co jeszcze zostanie w tej replice tylko zmienione, bo reszta zewnętrznych rzeczy zostaje, to ja mam tutaj teraz złotą klapkę i powiem szczerze, nie podoba mi się. Myślałem, że będzie to fajnie komponowało się ze spustem i tak jak spust złoty jeszcze mi się podoba, że on tutaj fajnie się komponuje, tak ta klapka niekoniecznie. Więc ta klapka najprawdopodobniej stąd wyleci w trybie przyspieszonym i wymienię ją na czarną klapkę. Już wiem, że Minecraft tam ogarnia, żeby mi tą klapkę jakoś tam dosłać, żebym mógł sobie ją dokupić i tak dalej, żebym ją po prostu miał. Więc to będzie kolejny element dla mnie, żeby to sobie ogarnąć. I ja będę miał wtedy wszystkie czarne dodatki, czyli replika będzie tylko i wyłącznie ze srebrną lufą i srebrną rurą gazową. I teraz zastanawiam się, bo czerwone dodatki są dostępne, żeby sobie powymieniać, tak? Jedyne co to klapkę musiałbym też prosić Minecrafta, żeby mi czerwoną klapkę ogarnęli, ale wszystkie pozostałe dodatki typu spust, typu blokada magazynka, selektor i tak dalej, bez problemu idzie dostać. I teraz się poważnie zastanawiam, czy nie wrócę do czerwonych zestawów, co prawda wtedy będę musiał pomyśleć, co zrobić z lufą.
Czy też ją przemalować, czy zrobić ją na czarno, czy zostawić ją tak. Druga opcja to jest oczywiście srebrne dodatki i taki był pierwotny plan, żeby to zrobić jak najbardziej na srebrno. Tylko że Minecraft niestety nie ma tych swoich manipulatorów srebrnych i przynajmniej na razie nie ma na to nadziei, żeby były w najbliższym czasie. Zobaczymy. Ja wymienię klapkę na razie na czarną, a potem zobaczymy. Może za jakiś czas, jak uda się załatwić srebrne dodatki, to po prostu przerzucę się na srebrne. Więc na razie będzie czarna tylko ze srebrną lufą, czy tam taką białą, matową, wygląda jak PCV, chłopaki mówią. Ale ostatecznie może wszystko zrobimy srebrne, żeby po prostu wszystko było fajne, ładne. I cóż, i to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten build. Więcej nie będziemy tutaj nagrywać, ja nie będę się już więcej wypuszczał. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeżeli macie jakieś sugestie, komentarze czy cokolwiek, oczywiście piszcie. Ja z chęcią przeczytam, z chęcią się też wypowiem, z chęcią coś uzupełnię, jeżeli macie jakieś pytania. A poza tym na tą chwilę bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie. Dziękuję również patronom za wsparcie i do zobaczenia ponownie.